Witajcie moi drodzy. Dzisiaj tak trochę, widzicie, z szafy. Bierzemy się za robotę. Będziemy wiercić pleksę, czyli tą osłonę pod busbary. Od niej oczywiście zaczniemy, tak żeby to wszystko wyszło, bo później będzie ciężko wszystko odmierzyć. Natomiast oczywiście po wywierceniu polecimy sobie z korytami, z właśnie busbarami do ściany. No i oczywiście koryto pod szafy. Trzeba odpowiednio przywiercić do podłogi, przymocować, żeby wszystko było zgrane, żeby pasowało. Także oczywiście oglądajcie. Będzie pewnie w roli i laser do precyzyjnego odmierzenia, miareczki, oczywiście wszystkie te narzędzia, które są niezbędne. Także lecimy, wiecie, że ja lubię dokładność, staranność, więc tutaj musi być wszystko na tip-top. Do dzieła. Pleksa w oczku, elegancko. Dobra. Mamy ją. Powiercimy otworki. No jak widzicie, udało się wywiercić otwory pod pleksę. Od tego trzeba było właśnie zacząć, żeby było równiutko, a później nie będzie jak tego trafić. Bierzemy się za odmierzanie teraz miejsca, w którym będzie koryto i oczywiście nasze szyny busbarowe. Także zobaczymy, czy dalej pójdzie. Trochę to potrwa, ale niedługo wracam. No słuchajcie, otwory mamy powiercone, kotwy w ścianie wrzucone, także w teorii, jeżeli nic się nie pokrzywiło, wszystko wyszło równo, a mam nadzieję, że tak jest, to zaraz te busbary będziemy mogli sobie tutaj ładnie powiesić. Wcześniej oczywiście, jak widzieliście, wierciliśmy otwory pod pleksę, dlatego że później byłoby to trudne, jak ona będzie odstawała, więc żeby było ładnie, równo wszystko przylegało, to tak, najpierw pleksa. Potem jeszcze wywiercone jakby element koryta, wycięte właśnie krawędzie koryta i koryto będzie na ścianie pod busbarami, ale tylko ta tylna część, po to, żeby było do czego mocować wszystkie przewody, kable i tak dalej. A szyny będą na wierzchu oczywiście na izolatorach, także to wszystko się będzie trzymało. Mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, bierzemy się za montaż, bo wszystko długo bardzo trwa. Roboty jeszcze jest tutaj w brud. A jak to zrobimy, to się bierzemy za koryto pod szafami. No dobra, to korytko mamy, czyli jest na czym wieszać kable. To teraz kręcimy izolatory i próbujemy do nich przymocować busbary. Oby tylko się to udało zrobić.
Moi drodzy, wiszą moje bazbarki. 7000 amperów na ścianie. Super to wygląda. Ale muszę Wam powiedzieć od razu dla zainteresowanych i dla pytających przy okazji. Odległości są bliskie tych bazbarów, ale nie martwcie się. Tu nic złego się nie stanie. To jest niskie napięcie 48 V. Żaden łuk elektryczny między nimi szynami się nie pojawi. Konsultowałem ten temat z 3 niezależnymi elektrykami, także jeszcze się upewniłem w mojej wiedzy. Jest dobrze, one mogłyby być nawet 3 cm od siebie, też byłoby dobrze. Tu nic się nie wydarzy. Ważne, żeby się porządnie trzymały. Trzymają się ok. Są jak widać, na izolatorach, także nic, żadnego kontaktu ze ścianą nie mają. Wszystko się ładnie trzyma. Powinno być naprawdę dobrze. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Także, tak jak widzicie, jest to przygotowane. Teraz się będę brał za montaż korytka pod szafami, tak żeby można było już mieć wszystkie drogi kablowe przygotowane. No i oczywiście będzie można potem zacząć rozciągać przewody. Teraz przyszedł czas na zamontowanie busbarów pośrednich. Tutaj w każdej z tych szaf, które zostały, z jednej i z drugiej strony będziemy musieli zamontować sobie busbary, czyli te szyny 600 amperowe, tak żeby zarówno biegun dodatni, jak i ujemny z każdego stosu mógł być do nich podłączony, a dalej oczywiście to przewodami do zabezpieczeń i do busbarów głównych. Tutaj właśnie widzicie już przygotowane busbarki, które za chwilkę będę montował. No i tu właśnie widzicie już zamontowane busbarki. Samego przekręcania Wam nie pokazywałem, no bo to przecież prosty proces. Także z jednej, z drugiej strony. Dalej oczywiście to samo na tylnych częściach. I właśnie w ten sposób w każdej szafie osobno mam to już pomontowane, tych pozostałych również. Także jest gotowe do rozprowadzania przewodów. To teraz przyszedł czas na to, żeby pozakładać jakieś zabezpieczenia i właśnie w tym celu będę montował airbagi. Tu za chwilę przyjedzie do mnie Andrzej, pomoże mi w tym montażu, bo to jednak wygodniej się w 2 osoby robi. Także zamontujemy tutaj airbagi. Najpierw setuję oczywiście, ułożymy na podłodze, żeby tak sobie to wszystko porozmierzać, a potem będzie to zrobione tak, że 10 sztuk, każda na 630 amperów, będzie właśnie zainstalowane tam z tyłu za busbarami dla ewentualnego bezpieczeństwa, czyli po to, żeby dało się jeszcze w razie czego rozpiąć każdy stos baterii. Czyli mówiąc inaczej, mamy tutaj 5 szaf dwustronnych, w każdej 2 stosy po 16 akumulatorów i teraz każdy z tych stosów będzie dało się właśnie rozłączyć przy pomocy airbaga i wkładek, które będą w środku. Tak to jeszcze wszystko połączymy, żeby każdy z przewodów wchodził do osobnej wkładki, był podpięty. Czyli tak naprawdę, ponieważ airbagi mają 3 pola, można 3 wkładki do nich zainstalować, to tutaj założymy po 2 wkładki równolegle, przez co będziemy mieć 1260 amperów możliwego prądu przez danego airbaga, co spokojnie pozwoli na to, że z danego stosu baterii prąd ciągły 600 amperów bez problemu, a w piku razy 2 1200 jeszcze zostaje zapas. Przy ewentualnym jakimś spięciu, zwarciu, czymkolwiek po prostu polecą wkładki. I tak ma to właśnie wyglądać. To my się bierzemy do pracy, bo widzę, że właśnie Andrzej przyjechał. No i tu właśnie mamy już na podłodze ułożone, rozmierzone airbagi. Tak to wygląda. Za chwilkę będziemy je montować na ścianie. No i udało się. Finito. Zainstalowane. Tak miało być.
jest pięknie, wszystko działa, funkcjonuje. Także pozostanie nam za chwilkę podłączenie przewodów, ale jeszcze zanim to ja jeszcze pójdę w tej chwili i zacznę montować sobie tutaj te fuzy, znaczy podstawki pod fuzy, pod każdym falownikiem, bo ich też będzie 18, tyle co falowników. No a każdy falownik wiadomo, że też powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem. Tutaj minimum 500 amperów, także taki właśnie będzie zamontowany. Biorę się za robotę. I zobaczcie, coś takiego właśnie wymyśliłem. Tu są te nasze Victroniki, które wisiały wcześniej, 15. Otworzyłem sobie pokrywę. Mamy tutaj biegun dodatni i biegun ujemny. Fuse oczywiście będzie montowany na dodatnim. Ja z potworem sobie wyjdę przewodami i tu sobie ustawiłem tak równo fuse holdera. Tutaj poziomiczka, kawałek deseczki. I stwierdziłem, że zrobimy to w ten sposób, troszkę inaczej niż na instalacjach, bo mam mało miejsca, że tu wepnę sobie dwa przewody 2x95 kwadrat. Pod spodem je sobie wygnę, a tutaj, żeby już nie wygniać na tym małym odcinku, zastosuję końcówki oczkowe kątowe pod kątem 90 stopni, bo takie są. I to będzie fajnie pasowało. Na ten biegun sobie tutaj wepniemy wejście, bezpiecznik i stąd wyjście i już pójdziemy sobie do korytka i dalej oczywiście po kolei na stelaż zapasu i na bazbary. A potem z bazbarów wyjdziemy sobie tam właśnie już na te airbagi, które przed chwilką były montowane. A dalej oczywiście do baterii. Dobrze, to kabelki sobie pociąłem na wymiar. Słuchajcie, 32,5 cm taki kabelek. Tak wymierzyłem, że będzie dobrze do falownika i do bezpiecznika. Oczywiście 95 kwadrat. Dwa takie na każdy falownik, czyli mamy 36 takich przewodów na cały ten zestaw tutaj. Kawałek kabla już wyjdzie, a tego naprawdę nie widać. Jak się potem będzie patrzyło, to się będzie wydawało, że co to, gdzie ten kabel poszedł? No ale jednak. Dobrze, biorę się za obieranie, odmierzanie i lecimy. Teraz słuchajcie, czasami się niektóre osoby zastanawiają, jak to jest, że jak się ściąga, to te wszystkie, ta linka się tak rozczapierza. A to jest bardzo proste, żeby się nie rozczapierzała, żeby ładnie wtyczka weszła. Jak już się ściąga tą końcówkę izolacji, to czuć tak naprawdę, w którym miejscu ona jest taka luźna i już jest końcóweczka. I wtedy wystarczy, że ja sobie tu palcami delikatnie złapię, żeby jej nie spłaszczyć oczywiście. O, dosłownie tak. I teraz od strony, gdzie jest tak jakby dłuższe, bo to się, ten przewód się wygiął, nakładam sobie końcóweczkę delikatnie i ona jest w jedną stronę skręcona, jakby te nitki są ułożone, tak, więc nakręcam ją po prostu, wsuwam. I wszystko elegancko wchodzi, zero problemu. Jak jest odmierzone, to ładnie do oporu i do zera skakuje. Dalej sobie biorę tą naszą zaciskareczkę i zaraz to ładnie zaciśniemy. No i mamy elegancko zapracowaną końcówkę kątową. Później pójdzie termokurcz.
Natomiast teraz druga strona, analogicznie, tylko tu użycie końcóweczka prosta. Tak było mi najoptymalniej dopasować to wszystko. Teraz sobie przykładam, odmierzam, ile mam obrać izolacji. Przytrzymuję paznokciem, bo to jest najlepsze odmierzanie. I delikatnie oznaczam sobie, w którym miejscu będę sobie narzynał. Jak już mam po obwodzie objechane, to delikatnie mocniej, tak żeby tą zewnętrzną warstwę rozciąć. To się czuje, w którym momencie ostrze przechodzi przez tą izolację, tak żeby nie uszkodzić oczywiście linek miedzianych. I jak już jest nacięte, delikatnie wygiąć prawo, lewo. I to musi oczywiście zejść bez najmniejszego problemu. I to samo, jak poczuję, że jest luźno, końcóweczka, to sobie przytrzymuję. O. I tak samo od spodu. Czyli od najszerszego jak gdyby do góry. I musi elegancko wejść. Łaski nie robi. Teraz oczywiście, ponieważ ja mam je ułożone odpowiednio tam, żeby pasowały, później tego przodu bym nie skręcił, tak? Więc muszę sobie zerknąć, czy ten obrót jest prawidłowo zrobiony, żeby tak zarobić, żeby oczywiście było to równo jedno względem drugiego. Jeszcze kawałeczek. Tak go obrócić, żeby potem nie musieć się już męczyć. Jest ok. W związku z czym możemy sobie go też pozaciskać. No i oczywiście, jak już mam zapracowane tak jak chciałem, zakładam sobie termokurcz na jedną stronę, na drugą stronę i później będę to opalarką rozgrzewał. Później będę sobie montował to do falowników, bo jak je ładnie nagrzeję tutaj, to one będą jeszcze bardziej elastyczne i będzie łatwiej mi tam powyginać, poukładać tak, jak bym chciał. Także jeden gotowy, biorę się za pozostałe. No, to jeszcze tylko opalarki użyć, żeby termokurcze się ładnie obkurczyły i montujemy do falowniczków. No to teraz zostaje tylko zamontować te opalone przewodziki, tak żeby wszystko się ładnie trzymało i już będziemy mieli ładny komplecik. Ale tych kabelków muszę jeszcze troszkę porobić, więc wiadomo, to nie jest 5 minut. I drugi zakładamy. Tak roboczo je przykręcam na razie palcami, później będę dokręcał kluczami. Natomiast przez to, że one są teraz świeżo opalane, te końcówki to są ciepłe i o wiele łatwiej się te przewody układa. Są nieco rozgrzane, więc się fajnie poddają. Jest jak to mocować, a jak już wystygną, to się to będzie ładnie wszystko trzymać. No i po prawie 3 godzinkach pracy wygląda to mniej więcej w ten sposób. Pierwsza porcja, 6 falowniczków najwyższych już ma przygotowane pierwsze przewody dodatnie. No i oprócz górnych falowniczków postanowiłem sobie jeszcze dorobić kolejne przewodziki, także tutaj drugi
Poziom falowników też już mamy podpięty. Został jeszcze jeden, ten najniższy, ale to już nie dzisiaj, bo już mnie paluchy bolą od obierania tych przewodów. Już nie mam po prostu siły. Także to już na następny dzień sobie zostawię. No ale 12 sztuk jest wstępnie już na biegunach dodatnich podłączonych. No i co, moi drodzy? Masa roboty zrobiona. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Nie chcę Was też zanudzać, bo no wiecie, ten montaż trwa, to się dzieje. Ja oczywiście wykonuję go w miarę moich możliwości, w miarę możliwości czasowych, a czasu mam niestety niewiele. No ale stopniowo idzie do przodu. Także kolejne materiały też będę Wam pokazywał z realizacji tego magazynu. Musicie się uzbroić w cierpliwość, bo ja ciągle mam jakieś inne montaże, właśnie między innymi u Was, tak, jak zamawiacie tego typu instalacje. No ale spokojnie, niebawem już będą przewody położone, też to będę Wam pokazywał. Zaczniemy wrzucać akumulatory do pozostałych szaf. No i wstępnie odpalimy cały system, na co czekam z wielką niecierpliwością. A jak już to się uda zrobić, no to pierwszy etap będzie zakończony, zajmiemy się wtedy fotowoltaiką, czyli tymi tak zwanymi pierdołami. 150 kWp będziemy ustawiać na gruncie. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużając, bardzo serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję i oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to proszę o łapeczki w górę, o liczne komentarze i subskrypcje mojego kanału. I oczywiście zapraszam Was też na materiał, który nakręcił tutaj Sławek z kanału Panele Fotowoltaiczne. Troszkę rozmawiamy na ten temat i ten materiał zaraz po tym moim filmie będzie również na kanale Sławka, więc zachęcam do obejrzenia. Dziękuję bardzo, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!